Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i dziś zapraszam na moją Toskanię po włosku Etruria. Dobrze, słuchajcie, po pierwsze mamy kontrakty do odebrania, bo tutaj poza nagrywaniem dokończyłem kontrakt na polu numer 30 i na polu numer 36. Też kontrakt został zrobiony, więc obydwa te kontrakty odbieramy. To po pierwsze. Będzie z tego ładny kawałek grosza. Ok. No i teraz w zasadzie to już mi nic innego nie zostaje we wrześniu, jak tylko się drzemnąć. Bo następna praca, jaka mnie czeka, to będzie praca, słuchajcie, w październiku i to będzie zbiór jabłek. Pamiętacie? Lub i nie. Ale posiadamy jeszcze jabłuszka tutaj. O, i jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zobaczcie, co tutaj się stało. Jest cały taki pas, który sięga aż tutaj. I jak dla mnie, to było, słuchajcie, tornado. Zerknijcie, jak to tutaj wygląda. Jest cały pas ziemi, z którego wszystko znikło. Tu są roślinki, pasternak, ładnie. A tu jest pasternak miejscami. Nie? I tu znowu jest pasternak. I tak jak będziemy się posuwali tym pasem, on tutaj startuje przy mojej działce, przy moich jabłkach. Jak będziemy się tym pasem posuwali, to zobaczcie. Trafimy tutaj na tą fabrykę. Jej się specjalnie widzę, tutaj za wiele nie stało. Tak na oko. Tutaj pastwisko wygląda, że też chyba nie ucierpiało. Tak, bo to wygląda, że po tym pastwisku nie poszło, albo pastwisko tego nie doświadczyło, albo trawa już odrosła, bo jeszcze ono gdzieś, jak to było z tą mapą? A, bardziej w lewo poszło przez 73. Tak, tutaj gdzieś. Tak, ale 73 też nie widać, żeby specjalnie ucierpiało, bo tu rośnie trawa i ta trawa pewnie sobie... O, popatrzcie. Są drzewa ułamane i nie wiem, kiedy to tornado przeszło, nie widziałem. Ono hulało po polu, są drzewa ułamane. No i tutaj gdzieś był koniec tego kataklizmu, więc przeszło to całkiem spory kawałek, aczkolwiek tak jak mówię, ja go za bardzo nie doświadczyłem. Tędy szło, o, kolejne kikuty. Tak, tu weszło na teren fabryki i zniszczenia też widać, tylko o, tutaj też drzewo poszło tędy i tu niektóre drzewa zostały wyłamane, a niektóre przeżyły. Tak, i poszło teraz po terenie zakładu, wyskoczyło tu. I tu mamy te kolejne drzewa zniszczone. No i jechało, jechało, jechało. I zobaczcie, jaki fart. Albo nie fart. Bo wygląda, że tutaj zaczęło się tuż przy moim sadzie jabłkowym. Te jabłonie dopiero kwitną, ale nie widać, żeby one jakoś specjalnie ucierpiały. Jak również nie widać... Wróćmy w tamtą stronę. Tak, to drzewo zostało zniszczone. I to. I to. Czyli to szło tutaj przez ten sad. Ale na sadzie tutaj zupełnie nic. Zupełnie nic nie widzę.
Zerknijmy jeszcze dalej, czy to przeszło przez sad. No i tu mamy gołą ziemię, więc zebrany pasternak, więc już nic nie widać. Więc to tornado nie wyszło z mapy, w sensie nie widać... O nie, tu jest jeszcze. Czyli ono, zobaczcie, przeszło przez mój sad. O, tu mamy. Spróbujmy pognać dalej i zobaczyć, coś tutaj widać. No tutaj już nie widać, żeby było zniszczone, więc albo to było nieposadzone, tak, bo to tak na wprost, czy bardziej z tej strony, ale też za bardzo, chyba ścieżka technologiczna. Tu jest już koniec mapy, więc dalej już nie pójdę. Tu już jest koniec mapy i fajnie ten koniec mapy też wygląda, że tam jakieś widać na horyzoncie jakieś rzeczy, tutaj kawałek pola. Także nawet ten koniec mapy specjalnie się, słuchajcie, nie odcina. I tu jest drugi koniec mapy. No, także to tornado tędy przeszło, ale tutaj już zniszczeń nie widać. Te drzewa w tym nie uczestniczyły, bo wyglądają na całe. No dobra, tak wygląda tutaj tornado, w sensie ja go nie doświadczyłem, albo doświadczyłem i o tym nie wiem. Nie zauważyłem, nie wiem kiedy ono mogło być, naprawdę nie wiem. Okej. Ale coś tu było. No już zaraz będę zbierał jabłka, więc zobaczymy, może coś na tych jabłkach będzie widać. Na razie nic. No dobra, słuchajcie, skoro mówiłem, że będę zbierał jabłka, no to chyba czas najwyższy się tutaj ustawić na następny miesiąc. Może o 9, bo ta 8 to będzie już może jeszcze zbyt ciemno. Więc dajmy tutaj październik. No i tradycyjnie zerkniemy sobie najpierw na nasze finanse, jak żeśmy na tym wyszli. Co my tu mamy? Bawełna. Nie bawełna, tylko finanse. No ładnie. Minus 71. Wrzesień, październik minus 60. Coś tutaj zaczyna nam się spłacać, ale te 60 tysięcy to jeszcze w plecy. Aczkolwiek zobaczcie, w tamtym miesiącu, we wrześniu, wypracowałem 92 na usługach rolniczych, więc na pewno warto. Nie pamiętam co sprzedałem, nieistotne. I teraz jedna rzecz, która mnie nurtuje, to wróćmy do ceny. Mamy cenę jabłek, która się kształtuje, załóżmy 2000. I mamy jeszcze soczek jabłkowy. S jak sok, który się będzie kształtował za miesiąc na poziomie 5, 2 razy tyle. No i pytanie, czy robimy ten soczek? Ja myślę, że możemy. Myślę, że możemy, bo on tutaj tą cenę będzie dosyć dobrze trzymał. 4800, 5400. No, 4800, 5400. Tutaj w naszych warzywkach albo... Tu jest bardzo daleko. Tu jest trochę bliżej. Najbliżej jest w tych warzywach jednak. Pinarello. Nie wiem gdzie to jest, ale to się jeszcze okaże. Bo powinniśmy mieć już teraz, myślę, jabłka do zbioru, bo tutaj mamy te jabłuszka, tylko październik. Popatrzmy, jak tam jabłuszka. Jak wygląda ślad po tym tornadzie. Ślad został. No jabłuszka są gotowe do zbioru. O, to tak tutaj one się prezentują. Tak troszkę, powiedziałbym, płasko. Nie? No ale wszystkie pięknie są
Czerwone, dobra, słuchajcie, to jabłuszkami. Tutaj jeśli chodzi o fabrykę, to tak, makaron już nic nie produkuje, dezaktywujemy. Młyn już nic nie produkuje, nie mamy żadnej mąki, więc dezaktywujemy. Ale w zasadzie chyba też nie mamy nic aktywnego. Mamy sorgo. Młyn już też nic nie ma. Odrobinka makaronu zostało, to niedużo. Piekarnia. Piekarnia już nie ma mąki. Ciekawe, drewno ma, mąki nie ma. Tartak no, jest wyleasingowany, ale nie mamy drewna w tartaku. Przepraszam. Jeśli chodzi o zlecenia, to mamy nadal kultywatorowanie i je byśmy sobie oczywiście wzięli. O, na polu 57, bo te jabłka trochę nas będą kosztowały czasu. Więc pole numer 57 jak najbardziej tak. To jest to pole. Relatywnie niedaleko mnie. Odwiedź. Będziemy tutaj robili kultywatorowanie. Tak jest, więc poprosimy tutaj maszynę. Pożycz. Dokładnie. Właśnie widzieliście, jak zostały dostarczone. To była przesyłka lotnicza. No, albo coś takiego. No, trochę trzęsie na tych skibach. Dobra, podłączymy obciążnik i poprosimy kogoś o pomoc. OK, podłącz. Tak jak mówiłem, poprosimy kogoś o pomoc. Dobra, pomoc widzę nadeszła, jest w drodze, cudownie. Ja już nie jestem przeszkodą, więc koło będzie mógł jechać. Jajeczka się porobiły i można by je do piekarni odwieźć, ale tu jeszcze jest miejsce. To jeszcze tak niezupełnie. Co te kury tutaj mają, czy nie mają? Jak już tu jesteśmy, to moglibyśmy im nasypać tą paczuszkę. O, dużo nie wyszło. OK. Kurki sobie tutaj teraz czekają. Pole leży odłogiem, bo czekamy na wiosnę. Dobra, zerknijmy, czy jeszcze jakieś fajne zlecenie. Kultywatorowanie na 84. No to nie wiem, zobaczymy. Nawożenie, opryski, orka. Orki bym nie chciał, bo z tą orką są jakieś problemy. Owijanie bel to bym musiał sam zrobić. Pielenie. Pielenie, no nie wiem, jak to pole wygląda. Ale to tylko 5000, zbiór plonów i tu się robi ciekawie, bo mamy znowu bawełnę, nie, słoneczniki. Szpinak, tu mamy jeszcze bawełnę, to jest ciekawe. Bawełna. Ja to muszę odwieźć tutaj, jest tu, no trochę daleko. O, tu mamy słoneczniki. Stąd wozimy tu. No to nie jest najgorsza trasa, bo chyba tędy jest przejazd, jak mnie pamięć nie myli. A tu powinien być gdzieś wjazd. No dobra, tylko słuchajcie, ja najpierw zacznę od tych jabłek, bo nie wiem, czy ja tak chcę się na te słoneczniki rzucić. No zobaczymy, na razie poczekamy.
z tymi słonecznikami. Zobaczmy, jakie maszyny są na wyprzedaży. Nuż widelec, coś fajnego się kupi. Mamy Transtraka jakiegoś do wożenia belek. Ale czy my mamy coś do belek ciekawego? Mamy przyczepę. No i mamy do belek drugą przyczepę, więc wydaje mi się, że nie będziemy tego chyba Transtraka wykorzystywali. Aczkolwiek też wygląda dosyć obiecująco. I ma swój własny autoload, tak? Widzę. Ten jest o tyle obiecujący, że tutaj w całości ma zaznaczone tutaj ten i ma własny autoload dla belek. Ale nie będziemy go korzystywali. My za to musimy sobie znaleźć coś, co się nazywa chyba łabędź. Łabądka. O właśnie, i to jest do zbioru jabłek. I teraz pytanie, czy ja chcę to kupić, czy chcę to wypożyczyć. Jakkolwiek bym chciał, to ja bym poprosił, żeby mi to... O, jak już tam byłem, to wróćmy tam jeszcze na moment. Zobaczmy, jak wygląda sprawa z tym makaronem. Tu poustawiałem wieżę. Tu mam... No tutaj też mam sporo tego makaronu. Ale makaron sprzedajemy kiedy? W styczniu. No tutaj większość rzeczy sprzedajemy w styczniu, ewentualnie jakieś drobiazgi tutaj są w listopadzie, nie licząc drewna. Drewno w ogóle nie będziemy sprzedawać. Chlebek, styczeń. Wszystko w styczniu idzie. Rzepak w grudniu, ale to jakieś są pomijalne, że tak powiem. Słoma też w styczniu. Pomijalne rzeczy. Tak, bo mamy jeszcze słomę tam obok na polu. Dobra, słuchajcie. Więc pozwolimy sobie trochę pomóc. I ustawimy obszar delivery tutaj. I poprosimy o tego łabądka. Nie wiem, w której on jest kategorii. Więc go sobie tak weźmiemy. Pytanie tylko, czy ja chcę go kupić, czy wypożyczyć. On jest tak tani, że mógłbym go kupić. Łabądek. To sobie teoretycznie te jabłka obrywa. Mam nadzieję, że ich nie będzie kaleczył. Jabłka spadają w dół. No i tutaj spadają na taśmociąg na dole. I tym taśmociągiem, aha, tutaj pięknie spadają na taki pewnie jakieś takie pasy. Się wsypują do taśmociągu. Taśmociąg je tutaj transportuje. Aha, tutaj jest zakładka, która powoduje to, że one tu spadają na drugi taśmociąg. Ten je lekko unosi i jest trzecia zakładka, bo nie wiem, która. Tak, i je wpycha tu na dół. A jak one... Czy tu do góry? A, tutaj jest barierka. A tutaj nie ma. To wpycha je do góry. Jak je wpycha do góry, to one wpadają tu, co nie widać, w tą dziurę i są podnoszone tym wyciągiem. Tu się wysypują i się turlają. No, ciekawe, czy się turlają, czy tutaj wypadają, jak 15 ich się zgromadzi. Powinny tutaj do kosza wpaść, tylko nie wiem, czy to nie powinno być wyższe, te barierki jakieś. No jakkolwiek. Słuchajcie, na tą chwilę może ja to wypożyczę, bo ja nie wiem, czy ja ten SAT utrzymam, czy też nie. Zróbmy wypożyczenie. To jest tania maszyna. Koszt dostawy 7 euro. Tą maszynę już tu mamy. Podłączmy ją pod traktorek. Zobaczymy, czy tutaj damy radę i spróbujmy na tym popracować. Odrobinkę. No, fajny ma dźwięk takiego
pełnoprawnego zakapiora, a to relatywnie nieduży traktorek. Tak, ja go z tej strony powinienem podłączyć. Dobra. Ale jeździ jak złoto, nie mogę się przyczepić do niczego. No. A, źle mówię. On ma z tamtej... Nie, zaraz. On ma tutaj zaczep. Bo ja muszę to mieć z boku przecież. Jak ja mogłem tak pomyśleć? No, to widać, że z sadownictwem na ty to ja nie jestem. Tak, on tutaj będzie w tą mańkę zaczepiony. O, właśnie. To jest to, co lubię. No to mamy cię. Jak ty się prezentujesz? No, to kółko z tyłu pozwala nam, że tak powiem, zachować jakąś stabilność. 2000. No zobaczymy, jak to będzie z tymi jabłuszkami. No to tak, po pierwsze damy sobie F1 i wjeździemy w pierwszy rządek. Czy ja dobrze wjeżdżam? No dobrze wjeżdżam. O, nie jest tak prosto. Czy ja jednak źle to robię? Zerknijmy z takiego widoku. No dobrze, tylko no nie jest to łatwa sztuka. Myślę, że tak, po pierwsze musimy rozłożyć kombajn. O, się zaczęło właśnie. I teraz będzie łatwiej wjechać. No, tradycyjnie cały ja. Cały farmer. Zobaczmy jak to teraz. No teraz to najmniejszość. Mamy rozłożony, to spróbujmy go włączyć. Aha, i to takie tylko trzęsienie robi się, nie kręci w ogóle nic? Tak? No tak wygląda, że telepie, słuchajcie. Te jabłka jakoś tak nie spadają. Nie no, trochę spadły niby. Pierwszy się nie otelepał, ale ja tak jakoś wjechałem, że nie mogę stąd wyjechać teraz. To spróbujmy jeszcze raz. Włączony kombajn. No dobra, pierwsze się nie otrzepały. No i teraz pytanie, czy tutaj wina leży w tym, że... Dlaczego to tak jakoś dziwnie to wygląda? Że tutaj przeszło to tornado, czy o co chodzi? No i dlaczego ja nie mogę tutaj jechać na prosto? No tak, widzę, że te jabłka to tak chyba za bardzo... To my się chyba nie polubimy z tymi jabłkami. Mogę to wycofać? O Boże, ile tych rządków, tych jabłek. No, nie wiem co tu się wydarzyło i dlaczego ja tego nie mogę. O, i wydaje się, że pierwszy rządek zebrałem wbrew pozorom. Tylko nie jeździ się tutaj elegancko.
No, spróbujmy tak na prosto pojechać już teraz. Sześć na godzinę i te jabłka znikają. Dobra, nie ma tragedii. Tak, po przejeździe znikają. Mi tutaj koszyk się wypełnia. O, dobra. Mamy to jakoś. 809 litrów. No, wydaje mi się, że dosyć szybko ja ten kosz będę wypełniał. No i trzeba teraz na drugi ten rządek wjechać. Dobra. Spróbujmy tak pojechać z takiego oglądu. Jak to się będzie teraz działo tutaj z tymi jabłonkami? No, po pierwsze muszę bliżej podjechać, żeby załapać. O, tak coś. Po drugie kierownicę spróbujmy dać prosto. O, dobra. Jezu, tak trzęsie, jakbym ja się trząsł. Tu trzeba jechać i się nie zatrzymywać. Nie, jednak chyba tylko tak będę potrafił jechać. Albo i nie. No i o co tutaj znowu biega? Dlaczego nie mogę tego? No nie jestem przeszczęśliwy, że nie umiem sobie z tym poradzić. Ani tak, ani siak. Jeszcze raz zrobimy najazd. No, ewidentnie, słuchajcie, coś nie skręcam. Nie wiem dlaczego, zobaczcie. Chciałbym skręcić o, właśnie, tak. Mam spore trudności w tym poruszaniu się. Może trzeba jakiś, ale bez sensu, żeby do sadu brać większy ciągnik. Jeszcze raz. Nie tak ostro. Dobra. Nawet nie będę patrzył, czy coś zostawiłem, czy nie. Ustawiłem kierownicę na prostą mniej więcej i jedziemy. One tutaj znikają z dużym opóźnieniem, te jabłka, za tą maszyną. Dobra, dwa rządki i na pewno bym chciał się wysypać. Te jabłka, zobaczcie jak tu płyną, no to po prostu jakieś śledzie. Jak ryby, nie wiem. No dobra, mamy to. Pewno byśmy chcieli się wysypać, więc potrzebujemy jakiejś przyczepki, nie? Albo przyczepki, a przyczepki obie mamy tutaj, więc korzystając z okazji, pozwólcie, że zrobimy to w ten sposób. Przyczepki mamy tu. A może się przejedźmy. Dawno żeśmy nie jeździli. Więc wsiadamy i jedziemy. Mamy fajnego JCB. Myślę, że takie traktory ze mną na długo zostaną. Bardzo mi się podobają.
Bardzo przyjemnie się nimi gra. Jazda też to sama przyjemność. Pojedziemy troszkę przez pola. Znacie już tą drogę, bo wiele razy nią jechałem. Ona tutaj przez pola. No wzdłuż, ale po drogach oczywiście, nie przez pola. W sensie rozumianym, że po plonach komuś. Chociaż tutaj by się bardzo prosiło, żeby zrobić taki skrót w lewo. No ale to by było za proste. Tutaj musimy się pomęczyć, nie? Musimy przejechać przez tutaj pod tym wiaduktem i odpowiednio wycyrklować, żeby teraz móc tutaj prawie nie naruszając tego pola zakręcić. No i żeśmy pięknie przeszli. Te dwie przyczepy fajnie się łamią. Nie ma z tym żadnego problemu. Dobra, widzę, że w prawo skręt jest dostępny. Z lewej strony zaraz zobaczymy, bo widok mam słaby, ale tutaj ruch w Toskanii nie jest zbyt duży, więc... A tutaj włączymy sobie taki widok, żeby trochę... O, i wykrakałem. Żeby pooglądać też fajne widoczki. To jest jesienna pora. Tak, tutaj mogę tędy przejechać bezproblemowo, nie muszę wjeżdżać do miasta. Na rozjeździe w prawo. Jeśli myślicie, że ja nie trafię do siebie, to się mylicie, na pewno trafię. Przynajmniej tak myślę. Dobra, skupmy się na jeździe, czyli wróćmy do kabiny. Teraz pomkniemy. To skręcimy w prawo. I już widać po prawej stronie, że czeka moja kropka na mapie. Dobra, to będzie tutaj wjazd. No tak delikatnie. Zróbmy sobie to na środek, może będzie mi ciut łatwiej manewrować dzięki temu. Ok. Tak, tu musimy się zmieścić między drzewami, ale to nie jest kombajn, więc swobodnie. Tu jeszcze powtórka z rozrywki, tylko tym razem z kamienia. Piękne są te kapliczki, aczkolwiek mam być szczery, ja ich nie widziałem w Toskanii. Ale wierzę, że mogą być, bo też nie jeździłem po takich drogach, tylko na Szutrze byłem chyba tylko raz czy dwa razy, w sensie raz można powiedzieć, bo tą samą drogą kilka razy jechałem, nie? Dobra, i teraz, żeby mi to nie przeszkadzało, to ja bym gdzieś tutaj to zaparkował. Ok, niech będzie, że tak. I wsypiemy jabłuszka. Mam nadzieję, że one tutaj na tą przyczepę wlizą. Nie wiem, jak ten wysyp wygląda, ale będę zgadywał, że jakoś tak. No i teraz pytanie, czy one tutaj wlizą. No, słuchajcie, nie wiem, o co chodzi z tym skrętem, ale mam naprawdę duży problem. I chyba ta przyczepa jest też za wielka. O, nie mogę cofać. Tutaj te kółka tak się jakoś układają, że no, by ich jasna cholewka. No spróbujmy, czy będzie wysyp. No powinno być i nie, ale to są chyba za wielkie te przyczepy. Się obawiam, że muszę mieć coś mniejszego. No, a żeby je zmniejszyć, to ja tu potrzebuję jednej rzeczy.
Nie wiem do końca, gdzie ona jest, ale ona jest tak tania, że my ją sobie kupimy. Bo już nie będę z nimi... Ona gdzieś powinna być w kategorii różnej. Oczywiście to będzie skrzynka narzędziowa. Można by jeszcze zastanawiać się nad taśmociągiem, ale chyba tutaj nie jest to dobry pomysł. Weźmy tą skrzynkę narzędziową. Ona się powinna pojawić... Będę miał dwie skrzynki. Właśnie, powinna się tu pojawić. Gdzie ty jesteś, skrzyneczko? I zaraz opuścimy burty w tych przyczepach. Hop. Zaraz popracujemy przy tych burtach. Powinno zadziałać, myślę. Wyjmujemy klucze. I tu byśmy tak... Chcemy naprawić na pewno. Chcemy też naprawić pewno. Wszystko naprawiamy jak możemy. I chcielibyśmy też tą burtę. O. Ona się nie opuszcza. Bez pokrywy. Też nie mogę tego obniżyć, tej przyczepy. No, wygląda na to, że ten Bratner, nie wiem, czego się czyta Bratner, ale tak załóżmy, że Bratner. Dla mnie Bratner jest za duży i tu jabłeczek nie wsypiemy. Ja zdejmę pokrywę na tą chwilę i zobaczę, jak to będzie bez pokrywy. Modyfikuj obydwa. Dobra, i spróbujmy teraz bez pokrywy. Podłącz. Podłącz. Dobra, czy to pokrywa coś tutaj wnosi do tego? No nie, wysypu nie ma cały czas. Aż się boję cofać, no ale cofnę. Nie wiem, jak ten traktor jeździ naprawdę, ale nie, wysypu nie ma. No to widzę, że muszę sobie jeszcze zorganizować jakąś przyczepę, do której będę te jabłka sypał. Zobaczcie, skręcam w prawo, w ogóle tak nie jadę. Co za dramat z tym łabędziem. Dobrze, ja go wypożyczyłem, bo go chyba nie chcę widzieć na stałe u mnie. Pytanie, czy jest coś innego do zbioru jabłek. Zrobimy tak, że odjedziemy. Odjedziemy i zrobimy gdzieś tutaj zawrotkę. Dobra, zestawimy tutaj obie przyczepy. I pojedziemy po jakąś małą przyczepę, a tak naprawdę to my ją sobie tutaj zaraz zakupimy. O, jakaś mała przyczepka. Tak, tutaj nie było przyczepek odpowiednich. I teraz tak, która jest do jabłek? Ja miałem chyba teraz Bratnera któregoś, nie pamiętam, tego albo tego.
Ile on ma kółek? Zerknijmy i zobaczmy, czy ma jabłka na sobie. No, to jest ten z jednym kółkiem 2XL. Czyli to jest ten. Czy ona wozi jabłka? Wozi jabłka. Wszystko wozi, tylko nie ma jak tego nasypać. Bo ona jest wysoka. Więc musimy sobie jakąś mniejszą przyczepkę zorganizować, niższą. Farm tych na pewno jest niższy. Czekajcie, a jak to będzie, jakbyśmy sobie znaleźli może tego swana, naszego łabątka? Gdzie on tutaj się podziewia, w jakiej kategorii? Zobaczmy, jak to będzie według niego z tą przyczepą. Prawy specjalne. Winogrona i oliwki. On jest tu, ale nie mam żadnego... Tak, on jest tutaj, a nic innego chyba się do tych jabłek nie nadaje. Przynajmniej nie widać, żeby się nadawało. Winogrona, popatrzmy jeszcze raz po kolei. Tutaj w ogóle nie ma wyboru. Tutaj też nie ma nic. To są winogrona, oliwki. Winogrona, białe winogrona, oliwki. Tak, i tak jest pozycjonowany. Tu będą winogrona, białe winogrona. Tu analogicznie. Tylko pojemność mogę zmniejszać, zwiększać. No i to jest jedyna maszyna do jabłek, kurka na wacie. A to tutaj. Tak, tutaj to raczej nie. No i bo nie chciałbym takiego farmtecha wypożyczać, który ma raptem 5 metrów pojemności, to już 8 ma. No i tu jest to do zbierania. Tak? Nie, to jest do ścinania pędów. Do zbierania tam mieliśmy kombajny. No dobra, to wróćmy do tych przyczep i wybierzmy jakąś przyczepkę. Ona mieści tutaj 8000 litrów z tą nadstawką. Ta nadstawka nie jest duża, to są 4 kosze. Co 4 napełnienia musiałbym z tym odjeżdżać. 8000 litrów. Ta wydaje się być już większa. Ta bez nadstawki ma 14 litrów. I na tą chyba bym mógł to wpakować. Popatrzmy, czy jeszcze bym nie miał takiej... O, taka. I też bez nadstawki. No nie wiem, czy tam to wejdzie. 20 litrów wtedy. No i mamy taką serię tu, bez nadstawki. Ale ona też jest duża z tego, co pamiętam. No, wygląda na to, że czeka nas parę razy jazda. Ta jest jeszcze ciekawa. Bez nadstawki. Ma wtedy tylko 7 metrów. Aha. Ale za to ma drabinę. Mogę jabłka po drabinie transportować.
To nie. Ona jest krótka, ale znowu... No i tu mam, tak, dragony przecież. Moje własne. Z autoloadem. 3,5 tysiąca litrów. Albo tu jest jeszcze ciekawa rzecz. O, tego Wekmana. Z nadstawką. Ciekawe, jaki on będzie wysoki. Albo... właśnie... Aha, taki ma tylko 6 metrów. Z nadstawką 14. No to słuchajcie, nic innego mi nie wychodzi jak tam ten FarmTech, ten albo ten 14-metrowy bez nadstawki, 14 metrów. Ja bym go sobie wziął i wypożyczył. Oj, oj, oj. Ja bym go sobie wziął i wypożyczył i zobaczył, czy na niego coś wsypie. Do tego FarmTecha. Więc poprosimy o wypożyczenie na razie. O, to już mnie trochę kosztowało, no ale 43 dolce to nie jest dużo. I weźmy tego FarmTecha teraz i zobaczmy, czy możemy coś na niego wsypać. A niech on sobie stoi jak stoi, trochę tarasuje drogę, ale to nic. Muszę podjechać teraz od tamtej strony, bo to się chyba... No zobaczymy zaraz, co się tutaj wydarzy. Naprawdę to nie ja kręcę tą kierownicą. Zobaczcie, jak koła idą. A jak ciągnik jedzie. No, no do tyłu jak pojedziemy. Coś z tymi kółkami się zadziewa, że po prostu... O, teraz tu w ogóle w coś przydupiłem. Sytuacja nie jest lekka, bo te kółka nie wiem dlaczego się nie kręcą. Albo muszę mieć większy ciągnik. A spróbujmy to zaczepić do tego większego ciągnika. I zobaczymy, jak to wtedy się zachowa. To może ty z tym kogutem to się wyłącz. Ale to słabe by to było, jakby z tym większym ciągnikiem zaczęło to działać, bo to przecież jest ciągniczek specjalnie do sadów i by był tylko do oprysków. W ogóle pytanie, czy ten ciągnik się tutaj, on nie jest duży całkiem. Czy on tutaj się zmieści w te... rządki i mam tutaj spore zastrzeżenia, ale dobra, może się uda to podłączyć i po prostu tylko wysypać. O, ten to podniósł w ogóle nad ziemię i te kółka nie mają już teraz żadnego znaczenia, nie? O, ale trochę stawiają opór mimo wszystko. To ciekawe. Ciekawe, jakby go tak do tyłu zaczepił. No i teraz pytanie, czy tutaj będzie chciało to wysypać. No, niespecjalnie chcę to wysypać. Jak wysypać jabłka? Dobra, weźmy kolejną przyczepę. Już z tych kategorii małych. Bez nadstawki. 4 metry to może nie. Weźmy z tą nadstawką. Spacja wypożycz.
Tak, na tą chwilę tak. I zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Czy ona jest większa, czy mniejsza? Zobaczmy. No, z nadstawką jest bardzo podobnie. Dobra. Spróbujmy to jeszcze zrobić tak. Czy ja to zaczepię do tyłu i zobaczę, czy to nie będzie wyżej wtedy. No to po pierwsze zobaczmy tutaj, czy to będzie chciało się wysypać. Aha, już praktycznie zahaczyłem. A to wysypać się nie bardzo chce. A jak włączę kombajn? No też nie ma i. Jak złożę? No złożyć mogę, ale on nic dalej z tego nie mamy. Dobra. To pozwolimy sobie oddać te przyczepy. Gdzie my tu mamy te przyczepy? To nie tak. Pójdziemy przez finanse. Pojazdy i maszyny i tego oddamy. A temu zmienimy burty. Obniżymy. Tak, poprosimy modyfikuj. A, jak jest wypożyczony, to nie mogę go modyfikować. Oh my godness. Dobra, skrzynkę nie zostawimy w lesie, bo jeszcze o niej zapomniemy. Zostawimy ją na drzewie. Nie na drzewie, tylko chciałem położyć tu. Trochę tak niepewnie stoi. Tu będzie stała pewniej. A temu burty trzeba obniżyć, albo zobaczmy, czy wysypiemy. Teraz to ja nie wiem. No to tak wygląda, że mogłoby się wysypać. Czy to potrzebuje jednak tej przyczepy do winogron, żeby wysypać? No to by było trochę słabe. Mam być szczery. Jest. Jak mam to z tyłu, to jabłka się wysypią. Z przodu nie bardzo. No tak, tylko ja tym wielkim traktorem to się nie zmieszczę. Oho. Dobra, trzeba tu jakiś porządek zrobić. Masz mały. To przyczepę
Czyli jednak potrzebna tutaj jest po prostu malutka przyczepa. I tak można było od razu ją sobie wypożyczyć, tą małą przyczepę. Albo jakiś, jeszcze mi teraz przyszło do głowy, jakiś kontenerek na jabłka, nie? Dobra. W sensie jakaś skrzynka. Taka jak, nie wiem, uniwersalna, jak są do zbioru warzyw, to jakąś taką skrzynkę właśnie i w nią próbować przesypać, a potem widłak, nie? No ale to już chyba nie jest takie fajne. No, golden. Proszę tutaj się podłączyć jak należy. No i jedziemy. Sprzęt rozłożony i jedziemy kolejny rządek. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dlaczego tak? Dlaczego on mi to robi? Który traktor tutaj się z tym dobrze jeździ w takim razie? Na pewno pierwsze dwa już mam zrobione, bo widzę, że są bardzo zielone. Nie wiem, te kółka to są po prostu jakieś masakryczne. Ok, włączymy. Jedziemy. No, idzie to dosyć wolno, ale jakoś idzie. Szkoda, że nie ma więcej maszyn do zbioru tych jabłek, bo ten tutaj łabądek, albo może trzeba mieć inny traktor do tego. No ten Sane z tym łabądkiem kolorystycznie pięknie wygląda, bo pasują. Ale jeśli chodzi o współpracę, to tak nie do końca współpracują ze sobą. Dobra, teraz będziemy musieli tutaj jakoś nawrócić na pewno. No i teraz pytanie, czy jak ja tu zjadę w tą dziurę, to potem wyjadę, jak mam taki problem z kręceniem tym traktorem. No właśnie. On jedzie przeciwpołożną stronę, nie przeciwną, zobaczcie. Nie no, po prostu czad. Czy ja tu mam jakieś obciążniki? No jakieś mam. Dobra, udało mi się troszeczkę się jednak, albo i nie. Odwrócę. Dobra, wjechałem w ten rządek, to robimy ten rządek. Tam, gdzie wjechałem, tam będę jechał. O, z trudnością, ale jakoś się posuwam. No, zbiór jabłek. Nie jest łatwe, jak wszystko na tej mapie. Nic tu nie jest proste. Ten łabądek niby działa, ale naprawdę z tym traktorem trzeba by mieć ciut większy traktor. Może Landini tutaj ten mały, najmniejszy by to lepiej. Chociaż ten Landini najmniejszy to też jest ten, ale jakiś taki... który Landini? Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Naprawdę, kierownicę mam mocno skręconą, a w ogóle jadę jakoś jak paralityk. Teraz już nie mam skręconej, ale nie mogę tutaj stąd się wyrwać. O, ruszyło. 88%.
Dobra, jedziemy się wysypać. Który tutaj traktor by się lepiej sprawdził? Małe ciągniki. Małe ciągniki. Ten Landini nie. Zetor Fendt. A może jednak faktycznie któryś z tych Zetorów, bo ten samy jest tutaj zmodowany. A czy z mapą są jakieś ciągniki? To jest nie ten dodatek. Tutaj z mapą. O! Z mapą mamy takie rzeczy do winogron i na to pewnie bym załadował. 12 metrów. O właśnie. I mamy jakieś skrzynki. A to pewnie bym załadował. No, pewnie tak. Pewnie coś takiego trzeba było wziąć. Tak myślę, chociaż nie wiem, czy on to, ale nie jest do jabłek. Tutaj nie ma jabłek, to chyba bym nie załadował jednak. Chyba bym jednak nie załadował. Tak, to wszystko jest dedykowane. O takiej skrzynce myślałem, nie? Tylko to są elementy metalowe, to nie, ale tego typu skrzynki są jeszcze puste, nie? Po prostu puste butelki. Czy ja do soku potrzebuję puste butelki? Nie wiem jeszcze. To się dowiemy za chwilkę. Wróćmy do tych traktorków. Może trzeba któryś z tych... Może taki Tony. Wygląda bardzo sadowniczo. Ale ciul drogi jest. Mówiąc kolokwialnie. Z tych małych traktorków to tu jeszcze Fendt. Ten też jest drogi. Ten Landini jest najlepszy. Najtańszy. Pytanie, czy z nim by lepiej współpracował. Słuchajcie, zrobię taki eksperyment specjalnie dla Was, że weźmiemy tego Landiniego. Czy silnik ma znaczenie? Myślę, że nie powinien mieć, a dokłada mi dużo do ceny. TUS nie. Mam tu jakieś obciążniki. Kurczę, ale czym ten Landini by się różnił? Nie no. No mógłbym wziąć, wypożyczyć ewentualnie faktycznie z tuzem. Tak, wziąć do tego... No to dobra, tak zróbmy. Eksperyment to eksperyment. Bierzemy Landiniego. Mamy niecałą... Mamy 348 tysięcy. Weźmiemy sobie wypożyczenie. Tak, i do tego jakiś obciążnik. Mamy jakiś obciążnik? Tutaj nie mamy. Landini z obciążnikiem. Gdzie są obciążniki? Już przejechałem obciążniki. Weźmy sobie jakieś kombinacje. Nie ma obciążników, jak pragnę wolnej soboty. O właśnie. Weźmy sobie jakiś obciążnik. Ile on może mieć? 800 kg. Oj mój Boże. O mój Boże. Weźmy to 800 kg. Też wypożycz. Powinniśmy go podnieść, mam nadzieję. No i zobaczmy, jak sobie Landini poradzi z tym sprzętem.
bo ja tu sobie ewidentnie nie radzę. Dobra, odłączmy. I zobaczmy jeszcze, czym Landini się różni od tego naszego małego traktorka. No, czy on jest tutaj dużo większy? Jednak wyjdzie na to, co Landini, to Landini, nie? No nic, zobaczmy. No, troszkę jest większy, słuchajcie. Troszkę, ale to może o tą kabinę jest większy, zaraz zerknijmy. A na szerokość? O, tak trochę o kabinę, a szerokość to nie dużo. Dobra, weźmy obciążnik. Ten obciążnik możemy jeszcze doposażyć do 1600 kg. A co się stało w ogóle z moim kontraktem? Czy on się wykonał? Aha, to podjazd jest z drugiej strony do obciążnika. No, już wszystko jasne. Jak zwykle są dwie strony, 50% szans i ja podjeżdżam nie z tej co trzeba. To jest po prostu klasyka. Dobra, teraz spróbujmy tego łabątka. Zaczepić. Tak, tylko to trzeba przecież z tamtej strony podjechać. Powiem wam, że ten przód jest teraz tak obciążony, że bardzo mi się dziwnie jeździ. No tak, ale czy coś tutaj się zmieniło? Czy ta manewrowość mi urosła? To nie jestem taki przekonany. Wydaje mi się, że nie zupełnie ta manewrowość urosła. O, zobaczcie. Te tylne kółka mnie tutaj do płaczu doprowadzają. W ogóle to nie skręca tak, jakbym chciał. No, to jest walka z tym wysypem. Który traktor tutaj dobrze działa? Dobra, wysyp te jabłka. No i teraz co ja tutaj zbieram? Zbieram te... No, wydaje mi się, że z Landiniem to trochę lepiej pracuje. Chociaż nie wiem, bo tutaj przy tej jeździe na wprost to trudno powiedzieć. Teraz zobaczymy jeszcze raz przy tym wysypie, jak to będzie wyglądało. I przy zawracaniu. No i tutaj jakiś problem natury. No
Okej. A jak to jest z zawrotką? No, wydaje się, że trochę lepiej tym manewrować jednak. Troszkę wygodniej. Tak, to nie wyszło dobrze. O. Trochę mnie za bardzo obraca. No, powiedziałem, że trochę łatwiej, ale tak nie do końca. Dobrze, moi kochani, ja chyba te jabłka będę tutaj musiał zmęczyć jakoś, niestety muszę je zebrać. Co będzie w przyszłym roku z tymi jabłkami, to jeszcze nie wiem. Bo ten zbiór tych jabłek, no, należy bardziej tu do kategorii upierdliwych. Powiem wprost. Tak wygląda, że ta maszyna nie jest do końca do tych jabłek dobrze przygotowana. Bo ja czegoś nie umiem zrobić. Nie wiem, może się z czasem jeszcze nauczę. Dajcie mi chwilkę. No, słuchajcie, wracam do Was, ale żeby się w zasadzie zaraz pożegnać, bo zobaczcie. Przełożyłem z powrotem tą maszynę na sanę, na ten mój ciągniczek. Dorzuciłem tylko 800 kg z przodu, puste. I ona się dużo lepiej sprawuje. Zaczyna jeździć tam, gdzie chce. Po prostu brakowało mi tego obciążenia. Zaraz to zresztą Wam pokażę, jak nią manewrować, bo za chwilkę będę musiał stąd wyjechać, bo będzie koniec jabłek. Koniec miejsca na jabłka. O, właśnie. I teraz robimy to w ten sposób. Proszę, zobaczcie. Nie wiem tylko, czy tutaj nie można by było tony wrzucić wręcz nawet, żeby ten przód lepiej dociążyć. No nie powiem, że, bo nie jest idealnie, nie? Nie jest idealnie, więc... Ale trochę łatwiej się jeździ. Więc spróbujmy tak pojechać. No i tak nie pojadę. A mówiłem, że mi to pomogło. A trochę pomogło, zobaczcie, bo jednak coś tutaj daje się troszeczkę pomanewrować. Spróbujemy zrobić zaraz taką rzecz, że weźmiemy większy obciążnik, bo to 800 jest ok, ale jest jeszcze za mało. Dobra, wysyp. O, i to będzie już cała prawie przyczepa, jak sądzę. No, brakuje 6%, no jeszcze poczekamy. Dobra, myślę, że Landiniego możemy oddać zaraz. Zrobimy tak, że... Chociaż jeszcze popatrzcie, nawet te 800 kg, patrzcie. Widzicie? Trochę skręcamy. Nie ma takiego dużego problemu z tym skrętem, nie? Jak poprzednio był. W które teraz ja muszę wjechać jabłuszka. O. No, obciążnik jest potrzebny, po prostu jest potrzebny. W te, żeby dokończyć. Mapa plonów mi się rysuje. O, troszkę nie umiem prosto jeździć, muszę przyznać.
No i to jest finito. No dobra, wycofałem. I zróbmy w takim razie tak. To odłączmy. To odłączmy. Nie, to zaczepiłem niechcący. To odłączmy, wyłączmy. I poprosimy o taką operację. Maszyny i narzędzia, pojazdy, to żeby już tutaj było wszystko jak należy. Tom zostawiamy, Landini oddajemy. Lizard zostawiamy, ale obciążnik oddajemy. Tak, i my sobie taki obciążnik kupimy. Wcześniej ponieważ to był test, to pozwolimy sobie dodać kasę. 2000, tyle ile mnie to mniej więcej kosztowało, tak żeby było 248. Jeszcze zobaczmy. 248 miałoby być. 248, to trzeba to inaczej wpisać. Ustaw tam 248. Raz, dwa, trzy. No, nie to. Raz, dwa, trzy. Tak to jakoś powinno wyglądać. Ok. O, 1000 miało być. Sena robiłem. 248. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Przecinek 0? Nie. Ustaw saldo konta. No bez kitu. Teraz mam 2 miliony. To nie. 248, raz, dwa, trzy. Zerknijmy na te finanse moje, jak to było. No i wylądowałem na minus 95, no bez kitu. A 348. Kurczę. No tak. 348, nie 200. Przepraszam najmocniej. Ale tak widzicie, tutaj nie ma nic reżyserowanego. Gramy na żywo. 348 i teraz jestem tylko w plecy 304. Dobra, tak może zostać. Tak może zostać, już nie będziemy tacy, ale poprosimy na pewno ten obciążnik i damy mu ciut więcej kilogramów. O, on jest fajny, fajny, fajny. Możemy go modyfikować i damy mu 1600? Nie, no tak to bym nie chciał. A jaki tu jeszcze mamy taki modyfikowalny? Ten nie, ten, o ten klas. 600 albo 1200, ale to będzie straszna kobyła chyba, 1200. Ten jest 600, 650, 750, tam było 800, więc tu mamy 900 albo 1500. Johnek Direk ma 900, jednotonowy po prostu. O, też jednotonowy, jednotonowy. Też niemodyfikowalny.
1250 i... Nie. A takie bardziej modyfikowalne coś? No to już do przesady. No powiem wam, że jestem mocno skonfundowany. Wydawało mi się, że mam jakieś takie bardziej konfigurowalne te obciążniki, bo ten ma co w tej chwili? Fiat Agri. Taki chyba był. Ja nawet nie wiem, czego tutaj nie mam gdzieś. O, taki mógłby być. Sekundkę. Fiat Agri. Czy ja nie mam takiego przypadkiem obciążnika? Czego sprzedałem już? No mam. 1-2 tony. Nie sprzedaj, tylko pokaż na mapie. Nie sprzedaj. Czy on tutaj jest na tej mapie? Łopatka, obciążnik, zresetuj. Tak. O właśnie, bo on teraz wylądował tam, gdzie chciałem. Mam nadzieję, że go się uda podłączyć jak należy. I będziemy manewrować. No powiem wam, że ja nie wiem, czy ja się zmieszczę w tych rządkach teraz. No to se wykoncypowałem. Po prostu mucha nie siada. Ale jakie zakręty mam. No z tym obciążnikiem. Ach, mój warsztat się popsuł. Zobaczcie, ciągnik jedzie z górki. Gdzie te wszystkie stoją w tych krzaczorach? Dobra, jest. Spróbujmy wysypać. Wrzątki chyba się zmieszczą, mam taką nadzieję. Zobaczmy, czy będę lepiej skręcał. No, odzyskałem większą sterowność. Dużo większą. Jeszcze nasypię trochę tych jabłek. Jest, mamy to. Nawet się udało wszystkie wysypać, o dziwo. No to jeszcze zróbmy już ostatnie i będziemy kończyć to nagrywanie. Zróbmy jakiś rządek. Zobaczmy, który tutaj jest gotowy do roboty. Wydaje się, że ten. Ja mam takie teraz wielkie wąsy, że nie wiem. No jest. Słuchajcie, jadę. Jadę, tu na środku mam taki ten pręt. No. Ty, fajne. Nie no, obciążnik to podstawa. I tym optymistycznym akcentem chciałbym na dzisiaj zamknąć ten odcinek. Sorki tradycyjnie za ramienie, albo i nie, bo to wszystko jest materiał na żywo. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć. Gdzie to się to teraz wyłącza?